Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj opowiemy Wam niesamowitą historię o Janie Kowalskim z małej miejscowości pod Krakowem, który postanowił zrobić coś tak szalonego ze swoim domem, że sąsiedzi myśleli, że zwariował, ale czasami największe szaleństwa okazują się być genialnym rozwiązaniem problemów, o których istnieniu nawet nie wiedzieliśmy. Jest rok 2019, a Jan, 45-letni inżynier budowlany, stoi przed swoim nowo wybudowanym domem z workami ziemi i rol z darni. Sąsiedzi wyglądają przez okna, kręcąc głowami z niedowierzaniem, gdy Jan zaczyna oklejać całą fasadę swojego domu. Trawą. Tak, dobrze słyszycie. Trawą. Kowalski oszalał, szeptali sąsiedzi. Kto w zdrowym rozsądku okłada dom darnia? Lokalna gazeta napisała artykuł o ekscentrycznym mieszkańcu, który myśli, że jest krową. Nawet żona Jana, Marta, zaczęła wątpić w zdrowie psychiczne swojego męża. Ale Jan miał plan. Plan tak genialny i na tyle wyprzedzający swoje czasy, że zmienił nie tylko jego życie, ale także całą okolicę. Jego szalony pomysł miał stać się inspiracją dla architektów z całej Europy i przykładem tego, jak można żyć w harmonii z naturą, oszczędzając przy tym fortunę. Jeśli kochacie historię o ludzkim genialności, innowacyjnym myśleniu i o tym, jak czasami najbardziej szalone pomysły okazują się być rewolucyjne, koniecznie subskrybujcie nasz kanał i zostawcie łapkę w górę. W komentarzach napiszcie, czy słyszeliście o podobnych ekologicznych innovations w waszej okolicy. Czy jesteście gotowi poznać historię człowieka, który udowodnił, że dom może być żywym organizmem? Zapraszamy Was do małej wioski pod Krakowem, gdzie jeden człowiek zrewolucjonizował sposób myślenia o budownictwie. Jan Kowalski zawsze był uważany za dziwaka w swojej małej wiosce za kościele pod Krakowem. Od dziecka interesował się wszystkim, co było nietypowe. Zamiast grać w piłkę z rówieśnikami, budował skomplikowane konstrukcje z klocków, badał rośliny pod mikroskopem i zadawał pytania, na które dorośli nie znali odpowiedzi. Jego matka, Maria Kowalska, często mówiła sąsiadkom: ten chłopak ma w głowie same dziwne pomysły, ale jest mądry jak diabli. Po ukończeniu Politechniki Krakowskiej na kierunku budownictwo, Jan pracował przez 15 lat w różnych firmach konstrukcyjnych, projektując standardowe budynki mieszkalne i biurowe. Ale ciągle coś go gryzło. Wszystkie te betonowe pudła wyglądały tak samo, zużywały mnóstwo energii i były całkowicie oderwane od natury. Buduje domy, które walczą z otoczeniem, zamiast z nim współpracować. Mówił do swojej żony Marty podczas długich wieczornych rozmów. Marta, nauczycielka w lokalnej szkole podstawowej, wspierała męża w jego poszukiwaniach, choć nie zawsze rozumiała jego fascynację budynkami, które oddychają. Janku, dom to dom, mówiła z uśmiechem. Ma chronić przed deszczem i zimnem, a nie być jakimś żywym organizmem. Ale Jan już wtedy planował coś, co miało zmienić ich życie na zawsze. W 2018 roku, gdy syn Paweł skończył studia i córka Anna przeprowadziła się do Warszawy, Jan i Marta zdecydowali się na budowę nowego domu. Ich stary dom z lat 90. był typowy dla tamtych czasów. Duży, energochłonny, z plastikowymi oknami i styropianowym ociepleniem. Kocham ten dom, ale rachunki za gaz rosną co roku, skarżyła się Marta. A zimą to jest jak lodówka, mimo całego tego ocieplenia. Jan wiedział, że to idealny moment na realizację swojego życiowego marzenia. Przez lata studiował skandynawskie rozwiązania ekologiczne, norweskie domy ziemne i islandzkie techniki budowania w harmonii z naturą. Szczególnie zafascynowały go tradycyjne islandzkie domy darniowe, które były pokryte żywą trawą i mogły przetrwać najtrudniejsze warunki klimatyczne. Marto, co powiesz na dom, który sam się ogrzewa zimą i chłodzi latem? Zapytał żonę pewnego wieczoru, pokazując jej szkice i projekty. Dom, który praktycznie nie ma rachunków za energię i jest w pełni ekologiczny. Marta spojrzała na rysunki męża. Wyglądały jak coś z fantasy czy science fiction. Janku, czy to nie jest zbyt ekstrawaganckie? Ale Jan już był zdecydowany. Sprzedał stary dom, kupił działkę na skraju wioski i rozpoczął najpierw phase swojego projektu.
projektowanie domu, który miał być pokryty żywą roślinnością. Nie była to jednak zwykła zielona dach. Jan planował pokryć darniami praktycznie całą powierzchnię budynku. Sąsiedzi początkowo myśleli, że Jan buduje zwykły dom. Fundament był standardowy, ściany z betonu komórkowego też wyglądały normalnie, ale gdy Jan zaczął instalować skomplikowany system irygacyjny w ścianach i specjalne warstwy izolacyjne, które miały umożliwić wzrost roślin, ludzie zaczęli się zastanawiać, co planuje. Pan Kowalski to buduje jakiś dziwny dom, mówiła pani Janina, sąsiadka z naprzeciwka. Widziałam, jak instaluje jakieś rurki w ścianach. To nie może być normalne. Plotki krążyły po wsi jak błyskawica. Niektórzy twierdzili, że Jan buduje laboratorium, inni, że to będzie jakiś nowoczesny system hodowli. Prawda była jeszcze bardziej niezwykła. Jan projektował dom, którego ściany miały być living ecosystem. System korzeniowy traw i innych roślin miał naturalnie izolować budynek, regulować temperaturę i wilgotność, a nawet produkować tlen. To będzie dom, który oddycha, tłumaczył przyjaciołom. Kiedy w konstrukcji domu pojawiły się warstwy specjalnej ziemi, systemy drenażu i komplikowane instalacje nawadniające, sąsiedzi zaczęli się poważnie martwić o zdrowie psychiczne Jana. Ten człowiek chce mieszkać w kopcu jak hobbit, komentowała pani Bożena ze sklepu. Lokalny proboszcz, ksiądz Stanisław, nawet przyszedł do Jana z wizytą, żeby sprawdzić, czy wszystko w porządku z tym domem. Panicjanie, ludzie mówią różne rzeczy, powiedział dyplomatycznie. Czy jest pan pewien, że wie pan, co pan robi? Jan zaśmiał się serdecznie. Ksiądz proboszczu, Bóg też stworzył zieleń nieprzypadkowo. Może warto z nią współpracować, zamiast z nią walczyć? W meantime, Jan konsultował swój projekt z profesorami z Politechniki Krakowskiej i ekspertami od zrównoważonego budownictwa. To jest rewolucyjne podejście, powiedział dr Hub. Marek Żółć z Katedry Architektury Ekologicznej. Jeśli się uda, może to zmienić sposób myślenia o budownictwie w Polsce. Pod koniec 2018 roku dom Jana był gotowy strukturalnie, ale wyglądał jak niedokończona konstrukcja. Brakowało tradycyjnego tynku, farby, wykończenia. Zamiast tego Jan przygotowywał się do najważniejszego etapu – pokrycia całego domu żywymi roślinami. Wiosną 2019 roku Jan Kowalski rozpoczął fazę swojego projektu, która miała wywołać największe kontrowersje w historii wioski za Kościele. Zamówił 20 ton specjalnej ziemi, 100 rolls najwyższej jakości darni trawieniowej i system irygacyjny, który kosztował więcej niż niektóre samochody. Pan Kowalski zwariował, komentowała pani Halina, gdy kamion po kamionie dostarczał materiały pod dom Jana. Kto w zdrowym rozsądku kupuje tyle ziemi i trawy? Kierowca jednej z dostawczych firm też nie krył zdziwienia. Przez 20 lat rozwożę różne rzeczy, ale żeby ktoś zamawiał tyle darni na budowę domu, to pierwsza taki przypadek. Marta Kowalska chodziła z czerwonymi oczami, bo sąsiadki nieustannie pytały ją o plany męża. Pani Mario, czy pan Jan naprawdę chce mieszkać w trawie? Pytała pani Bożena. Co na to pani dzieci? Przecież to będzie wyglądać jak mokretowisko. Marta nie wiedziała, co odpowiadać. Sama zaczynała mieć wątpliwości, czy jej mąż nie posunął się za daleko ze swoim ekologicznym entuzjazmem. Jan jednak był absolutnie pewien swojego pomysłu. Przez poprzedniego lata studiował każdy aspekt vertical gardening, living walls i green architecture. Wiedział dokładnie, jakie rośliny będą najlepiej sprawować się na ścianach jego domu, jak zaprojektować system nawadniania i jak zabezpieczyć konstrukcję przed nadmierną wilgocią. Ludzie myślą, że to szaleństwo, ale to pure science, tłumaczył swojemu synowi Pawłowi przez telefon. Rośliny to naturalny klimatyzator. Latem parują wodę i chłodzą budynek, zimą their system korzeniowy działa jak dodatkowa izolacja. Plus producent tlen, filtrują powietrze i tworzą mikroklimat. Paweł, który studiował architekturę w Warszawie, początkowo był skeptykal do pomysłu ojca. Tato, czy nie lepiej zainwestować w fotowoltaikę albo pompa ciepła? Proponował.
Ale gdy Jan pokazał mu szczegółowe calculations dotyczące oszczędności energii i wpływu na środowisko, syn zaczął się intrygować. W połowie kwietnia Jan rozpoczął instalację pierwszej warstwy systemu. Na przygotowanych ścianach montował specjalne maty, które miały zatrzymywać ziemię, ale jednocześnie pozwalać korzeniom na swobodny wzrost. System był skomplikowany. Łączył elementy hydroponic cultivation z tradycyjnym gardening. To wygląda jak przygotowania do lądowania kosmitów, komentował pan Józef, emerytowany mechanik mieszkający obok. Tyle kabli, rurek i dziwnych konstrukcji. A to wszystko po to, żeby chaos był zielony? Pan Józef był typowym przedstawicielem lokalnej społeczności. Praktyczny, sceptyczny wobec innovations i przekonany, że najlepsze rozwiązania to te sprawdzone. Ale Jan nie zrażał się komentarzami. Każdego dnia o świcie zaczynał pracę przy swoim projekcie. Najpierw instalował mikrosystem nawadniający, setki małych dysz, które miały zapewniać równomierną irygację całej żywej ściany. Potem przyszła kolej na substratę layer, specjalnie przygotowaną mieszankę ziemi, kompost i materials retaining water. Jan pracuje jak opętany, mówiła Marta do swojej siostry. Wstaje o 5 rano i pracuje do zmroku. Traktuje ten dom jak mission życia. Rzeczywiście, Jan był totalnie zaabsorbowany swoim projektem. Robił notatki o każdym etapie, fotografował progres i konsultował problemy z ekspertami przez internet. Pierwszą reakcją na beginning instalacji darni była fascination dzieci z wioski. Wujek Jan buduje dom jak w bajce! Krzyczały, biegnąc ze szkoły i zatrzymując się przed jego budową. Dzieci, w przeciwieństwie do adults, natychmiast zrozumiały magic tego, co się dzieje. Dla nich dom pokryty trawą był naturalny i exciting. Anna, córka Jana, przyjechała z Warszawy, żeby zobaczyć progres prac. Tato, to jest niesamowite, powiedziała, gdy zobaczyła pierwszą sekcję ściany pokrytą darniami. Wyglądasz jak living sculpture. Czy wiesz, że w Warszawie architektorzy charge fortunę za znacznie mniejsze green walls? To było właśnie to, czego Jan potrzebował. Support od family. Anna pracowała w marketing agency w Warszawie i rozumiała value innovations i unique approaches. Tato, powinieneś to dokumentować i shows media. To może być international sensation. Ale nie wszystkie reactions były positive. Local council otrzymał kilka complaints od residents dotyczących niewłaściwego wykorzystania residential area. Dom pana Kowalskiego jest eyesore, napisał jeden z complainants. To nie jest miejsce na agricultural experiments. Jan musiał stawić się na council meeting, żeby explain swój projekt. Panowie, nie łamię żadnych building regulations, tłumaczył. Mój dom spełnia wszystkie technical standards i safety requirements. To, że wygląda inaczej, nie znaczy, że jest illegal. Po długiej dyskusji council zgodził się, że Jan ma prawo do experimental approach, pod warunkiem, że budynek będzie maintained properly. W maju 2019 roku, gdy first sections darni były już fully installed, Jan zaprał local media na press conference. Ten dom to przykład tego, jak można żyć w harmony z nature i jednocześnie save money na energy bills, powiedział przedstawicielowi local newspaper. Reporter był initially skeptical, ale gdy zobaczył detailed calculations pokazujące potential energy savings i environmental benefits, zaczął rozumieć significance projektu Jana. Pan Kowalski może być pionier nowego approach do residential construction w Polsce, napisał w swoim article. Do czerwca 2019 roku dom Jana Kowalskiego stał się unofficial tourist attraction w okolicy. Ludzie przyjeżdżali z Krakowa, a nawet z innych województw, żeby zobaczyć dom Hobbit na własne oczy. Google Maps zaczęło pokazywać increased traffic w Zakościelach, a local restaurant zaczął otrzymywać more customers niż zwykle. Nigdy nie myślałem, że nasza wieś będzie famous, komentował wójt gminy, pan Marek Nowak. Pan Kowalski definitely put nas na mapie. Question jest, czy to dobra thing, czy bad thing. Indeed, zwiększona attention przyniosła both positive i negative consequences dla small community.
Jan finished installing darni na frontal wall swojego domu w połowie czerwca. Efekt był spektakular. Cała ściana była pokryta deep green grass, która elegant falowała na wind. System nawadniający działał perfectly, a rośliny szybko się adoptowały do swojego new home. To jest jak living painting, komentowała Anna, fotografując dom dla swojego Instagram account. Ale real test miał nadejść z pierwszymi high temperatures lata. Jan zainstalował sensors temperature w różnych częściach domu, żeby measure effectiveness swojego natural cooling system. Results były better than expected. Podczas heatwave w lipcu, gdy temperatura na zewnątrz reached 35 stopni Celsjusza, interior domu pozostał pleasant, 22 stopnie bez using any air conditioning. Nie mogę believe it, powiedziała Marta, checking thermometer w living room. Na external wall temperatura jest bardzo hot, ale inside jest perfect cool. Jak to possible? Jan explained, że rośliny constantly transpirowały water, tworząc natural cooling effect, plus thick layer ziemi działał jak super efficient insulation. Sąsiedzi zaczęli więcej zauważać unusual characteristics domu Jana. Pani Janina noticed, że during rain nie było no water runoff z green walls. Całą water zostaje absorbed przez grass, obserwowała. To jest jak giant sponge. Rzeczywiście Jan calculated, że jego dom retains about 80% rainwater, significantly reducing burden na local drainage system. Meantime, Jan kontynuował expanding swojego living wall system. Dodał herbs section near kitchen window. Bazylika, oregano, thyme rosły directly na external wall. Fresh herbs straight z mojej ściany. Śmiał się, cutting oregano do pizza. Marta była initially skeptical, ale musiała admit, że herbs były exceptionally fresh i flavorful. Local newspaper opublikował major feature article o domu Jana z professional photography i expert comments. Revolutionary approach to residential building może change future polskiego budownictwa. Wrote główny editor. Article został syndicated do większych publications, a Jan started receiving calls od architects i engineers z whole Polska. Profesor Maria Król z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przyszła personally inspect dom Jana. To jest fascinating example bioarchitecture, skomentowała po thorough examination. System root integration, natural climate control, sustainable water management, all integrated working residential space. Pan Kowalski achieved something remarkable. But nie wszystkie professional opinions były positive. Traditionalist architect z Krakowa, pan Roman Kowalczyk, published opinion piece criticizing Jan's approach. This type experimental building może cause long-term structural problems, argued. Excess moisture, root penetration, maintenance issues, these are serious concerns. Jan responded to criticism pragmatically. Every new approach faces resistance, powiedział podczas interview w local radio station. Important thing just careful monitoring i continuous improvement. I dokumentuje every aspect mojego projektu, including any problems, które might arise. Indeed, Jan maintained detailed records wszystkiego related to jego living house. Daily temperature measurements, water usage, plant health, structural monitoring. Everything był carefully documented. If there are any problems, I want to identify them quickly, I find solutions. Explain. W sierpniu pierwsza major challenge appeared. Podczas particularly hot weeks, a little rain, niektóre sections grass started showing stress signs. Jan quickly identified problem. Inadequate water distribution in some areas. Instead of panicking, użył tego jako opportunity do improve system. Every system require tweaking, powiedział do Marty while adjusting irrigation settings. Important thing jest, że I can identify problems quickly i modify system accordingly. W ciągu tygodnia stressed areas were green znowu, thanks to improved water distribution. Local children become fascinated z Jan's house. Panie Jani, czy można climb na panu dom? Pytał jeden z neighborhood boys. To jest jak hill with windows.
Jan organizował small educational sessions dla children, explaining how rośliny help house stay cool i clean air. Children immediately understand concept, obserwował Jan. For them, house pokryta trawą jest natural i exciting. Adults have more preconceptions, które are harder change. Indeed, children often brought friends do see Zielony Dom, creating word-of-mouth marketing Jan never planned. By end later, Jan's house was featured W Architecture magazine, environmental publication, I even local TV news program. Pan Kowalski became involuntary celebrity, komentowała Marta. Czasami I feel like we live w zoo exhibit. But for Jan, attention był worth it if it encouraged others to think differently or building I environment. If my experiment inspires a new other person to try sustainable approach, then wszystko było worth it, powiedział. Jesień 2019 roku przyniosła Jan first real test dla swojego living house system. Gdy temperatury zaczynały spadać i rośliny entering their dormant phase, sąsiedzi oczekiwali, że green walls będą wyglądać dead i unattractive. Zobaczymy, jak będzie wyglądać ten cud, gdy grass uschnie, komentowała pani Bożena z typical skepticism. But Jan had anticipated ten challenge. During planning phase, carefully selected mix roślin, które would provide color i texture przez whole year. Oprócz standard grass, zainstalował sections hardy perennials, winter active grasses, I even some evergreen ground covers. Planning for year-round appeal był crucial part mojego design, explain. Results były remarkable. Zamiast uniform brown dead grass, autumn wall showed beautiful mixture golden, amber, deep green, I even burgundy colors. To jest jak giant autumn painting, powiedziała Anna, która przyjechała z Warszawy na weekend. Lepiej niż any artificial art installation. More importantly, Jan's monitoring equipment pokazywał, że energy efficiency budynku remained exceptional even kiedy rośliny were less active. Root system pozostały active даже when top growth jest dormant, obserwował. Plus accumulated biomass still provides excellent insulation. October temperature readings były particularly impressive. Gdy sąsiedzi already started heating ich houses, internal temperature domu Jana remained comfortable 20-21 stopni bez żadnego heating. We saved complete month heating bills, calculated Marta ze satisfaction. This system really works. Local council otrzymał delegację od Environmental Group z Krakowa, którzy chcieli study Jan's house jako model for sustainable development. This could be prototype dla wider implementation, powiedział dr Piotr Zieliński, environmental scientist. If scaled up, taki approach could significantly reduce urban energy consumption. But delegacja also raised important questions of long-term viability. Co happens after 5 years, 10 years? Pytał jeden z experts. Will structural integrity remain? How expensive będzie maintenance? To były legitimate concerns, które Jan acknowledged honestly. I don't have long-term data yet, admitted Jan. This just experimental project. I'm committed to monitoring everything через next decade minimum. If problems arise, I'll document them. I share learnings, the scientific community. November brought first real test cold weather. Die temperature dropped poniżej freezing. Sąsiedzi were curious jak living walls would handle frost conditions. Jan had installed specialized heating cables W critical areas, activated tylko when temperature dropped below 5 Celsius. Fascinating thing był, że plant-covered walls actually stayed warmer niż exposed concrete surfaces. Biomass creates natural insulation buffer, obserwował Jan. Even dormant rośliny provide protection przeciwko extreme temperatures. Internal house temperature remained stable bez significantnego increased energy usage. December brought unexpected problem. Excessive snow accumulation na horizontal surfaces green roof. Weight concerns były real, but Jan's structural engineer había anticipated tej issue during design phase.
Load-bearing capacity was calculated for maximum expected snow load plus dodatkowo safety margin, assured engineer. But psychological effect było challenging dla Marta. Sometimes I look na nasz dom buried w snow, I worry że walls will collapse, admitted. It's hard to trust something so different a traditional construction. Jan understood her concerns. I arranged DLA structural evaluation pres independent engineer. Structure just completely sound, concluded evaluation report. Snow load just within design parameters, a plant root systems actually contribute to structural stability rather than undermining it. This official confirmation helped ease not tylko Marta's concerns. Ale also addressed some neighbors' worries. Winter months także brought unexpected bonus. Improved air quality around house. Jan's air monitoring equipment showed significant reduction w particulate matter I allergens compared to measurements before roślinny installation. Living walls act jako natural air filter, explained Jan. Local health clinic noticed interesting trend. Members Kowalski family reported fewer respiratory problems podczas winter months compared to previous years. This może być coincidence, ale could też być result improved indoor air quality, commented family physician. January 2020 przyniosło international attention. Architecture Journal z Netherlands published article o Jan's house, leading to inquiries at builders and designers across Europe. Polish homeowner demonstrates viability bio-integrated residential design, był headline. Professional delegacja z Denmark visited Jan's house v February, studying system as possible model dla their own sustainable housing initiatives. Danes są leaders w green technology, ale they're interested in our approach, powiedział Jan Spride. Shows że Polish innovation może być world class. Media attention continued growing. National television program featured Jan's house, a segment about sustainable living. Ten dom shows że environmental responsibility może być practical and affordable, commented TV host during visit. But perhaps most znaczący comment came at young architect z Warszawy, który visited podczas march. Pan Kowalski demonstrated że thinking outside traditional boxes może yield amazing results, powiedziała. This house inspired me to pursue my own experimental eco-projects. For Jan, testimonial jako ten were most rewarding aspect całej experience. I didn't build ten dom to become famous, powiedział. I built it bo I wanted proof że sustainable living just possible and practical. If others so inspired to try similar approaches, then my experiment służy larger purpose. As winter turned to spring, Jan started planning next phase Jigo innovations. This był just beginning, told Marta. I have ideas dla food production walls, rainwater harvesting expansion, maybe there's a small wind power system integrated the roof gardens. Marta smiled, recognizing familiar look for her husband's eyes, ten same passionate curiosity, który had driven him to create living house w pierwszym miejscu. Janku, co następny crazy project you planning now? Wiosna 2020 roku przyniosła dramatic validation dla Jan's innovative approach. Gdy rośliny na jego living walls zaczynały nowy growth cycle, efekt był stunning. Fresh green shoots emerging przez last year's growth tworzyły rich, textured appearance, która była simultaneously natural i architectural. To jest jak watching house być reborn, komentowała Anna, documenting spring transformation na wideo dla swojego YouTube channel. Every week wygląda differently jako rośliny rozwój. Her videos of Father's House gained thousands views, attracting attention of international audience interested in sustainable architecture. El most significant event tej wiosny był visit od representative European Union's Environmental Initiative Program. Dr. Isabella Müller z Brussels przyjechała specifically to evaluate Jan's house jako possible model dla EU Sustainable Housing Guidelines. What Pan Kowalski achieved here represents exactly type innovation EU wants to promote, powiedziała Dr. Müller po extensive evaluation.
Practical demonstration, że residential buildings może być environmentally positive rather than negative. Her report recommended Jan's approach to the pilot program W multiple EU countries. This recognition opened doors to opportunities Jan never anticipated. University architecture oraz engineering programs started contacting him o guest lectures. We want our students to see że innovative thinking może lead to practical solutions, explained Professor Z Technical University w Warszawie. But perhaps most gratifying były changes w local community attitudes. Sąsiedzi, którzy initially mocked jego projekt, now regularly asked questions o energy savings, maintenance requirements, i possibility adaptation dla their own homes. Pan Kowalski, czy ten grass wall woodwork na moją south-facing wall? Pytał pan Józef, who był among most vocal critics beginning. My heating bills są killing me, I after watching your results przez whole year. This transformation of attitude był more meaningful dla Jan niż any professional recognition. Spring also brought first serious inquiries od people chcących commission similar projects. Local contractor, pan Stanisław Koziński, partnered z Jan to develop standardized version living wall system dla residential applications. There's definitely market dla tego typu solutions, observed Koziński. System they developed był more affordable, easier to maintain niż Jan's prototype, but maintained core benefits, energy efficiency, environmental impact. Goal just make 10 technology accessible to average homeowners, explained John. W. May pierwsza commissioned living wall installation was completed na Noe House W neighboring village. This just beginning commercialization mojego concept, powiedział Jan satisfaction, but I want to ensure the implementations maintain quality environmental benefits. Media coverage continued expanding. International publications featured Jan's House W articles on European sustainable architecture trends. Documentary film crews in Germany spent week filming detailed examination jego system dla environmental education program. We never expected tego-level attention, admitted Marta. Sometimes I miss privacy stare of a life, while I understand Jan's work has larger importance. She started offering tours group of visitors, sharing practical aspects daily życia w living house. Most interesting rozwój był inquiry od major European architectural firm o licensing Jan's techniques dla large-scale urban projects. They want incorporate living walls to apartment complexes I commercial buildings, explained Jan. Scale potential just enormous. But Jan remained focused na improving perfecting his original system. Spring growth season provided opportunity to experiment different plant varieties optimize irrigation efficiency. Each season teaches me something new, observed. He started detailed documentation wszystkich aspects system performance, creating comprehensive guide która others could follow. Important thing, just share knowledge freely, powiedział. This technology should benefit everyone. Nie być proprietary secret. Summer 2020 brought validation od unexpected source. During extreme heat wave, когда temperatures exceeded 40 degrees Celsius, Jan's house remained cool bez any mechanical cooling, while neighbors struggled with expensive air conditioning bills. During hottest day, when everyone else was suffering, interior naszego domu był perfectly comfortable, testified Marta. System proved itself during most challenging conditions. Local news featured this demonstration podcasts coverage of heatwave impacts. Children's local school started visiting regularly jako part science education program. Kids immediately understand how rośliny help building, obserwował Jan. They ask smart questions and show natural curiosity o how systems work together. These educational visits became regular feature. Jan developing curriculum about sustainable technology dla young students. If we educate children about environmental solutions, future will be much brighter. Explain. By end summer, Jan had received inquiries on his system of countries, including Sweden, Netherlands, Germany, even Japan.
International interest pokazuje, że Polish innovation może compete na global level, komentował profesor Maria Król z AGHH. Ale dla Jan, most important recognition came od local priest, ksiądz Stanisław, who initially był skeptical. Pan Janie, I must admit, że your house demonstrates beautiful harmony między human needs i God's creation, powiedział during Sunday sermon. Perhaps we all must learn something o stewardship earth. This spiritual endorsement był particularly meaningful w conservative rural community. When local priest approves innovative approach, to wszystko społeczność tends to be more accepting, obserwował Jan. As second year swojego living house experiment concluded, Jan reflected na journey od mockery do international recognition. Most important lesson, just że staying committed to vision, даже when others don't understand, może lead to breakthrough results? Powiedział. Looking toward future, Jan was already planning next innovations. This house proved basic concept. Now I want to explore integration renewable energy, food production, waste processing, to create completely self-sufficient system. Explain ambitious plans. Marta supported her husband's continued experiments, understanding that their home had become something więcej niż personal residence. Wyliwał prototype dla future sustainable living, powiedziała. That's both responsibility i privilege. Jesień 2020 roku przyniosła niespodziewaną propozycję, która mogła zmienić życie Jana na zawsze. Duńska firma architektoniczna Nordic Green Innovations zaproponowała mu współpracę przy projektowaniu całego eko-osiedla opartego na jego technologii żywych ścian. Pan Kowalski, chcemy, żeby pan był głównym konsultantem dla 200-domowego projekt w Kopenhadze, powiedział dyrektor firmy, Erik Andersen, podczas wideokonferencji. Oferta była fascynująca zarówno finansowo, jak i profesjonalnie. Jan otrzymałby nie tylko substantial fee za konsultacje, ale także percentage od każdego domu, który wykorzystywałby jego technologię. To mogłaby być fortune, admitted Marta po przeliczeniu potencjalnych zarobków. Całe nasze życie mogłoby się zmienić. Ale Jan był rozdarty między opportunity a zobowiązaniem wobec lokalnej społeczności, która dopiero zaczynała akceptować jego innovations. Ludzie tutaj zaczynają rozumieć benefits mojego approach, tłumaczył Marcie. Czy powinienem zostawić ich i przenieść się do Danii? Decyzje komplikowały inne factors. Anna, ich córka, była excited możliwością przeniesienia się do Europy. Tato, to jest szansa życia, nalegała podczas family video call. Możesz pracować z top architects w nowoczesnym environment. Paweł, their syn, był bardziej cautious. Co z babcią i dziadkiem? Z naszymi roots w Polsce? W meantime, local interest w Jan's technology continued growing. Regional government started eksplorować możliwość pilot program dla sustainable housing w smaller communes. Pan Kowalski jest pionier, którego expertise jest needed tutaj w Polsce, powiedział representative wojewódzki. This created interesting dilemma. Jan could pursue international fame i fortune, ale at cost leaving behind community, które started embrace jego vision. Sometimes życie gives you choice między dreams a duty, reflected podczas walk przez swój garden. Decision became more complex когда arrived invitation at Technical University of Warsaw to establish research center dedicated to bioarchitecture. We want to create pierwszy Polish Institute specialized W living building technology, proposed rector. Pan would be director, is complete freedom to pursue research. This academic opportunity appealed to John's intellectual side. I could train next generation architects I engineers, considered, share knowledge as formal educational setting. But university position would także require relocation, though less dramatic than moving to Denmark. November brought unexpected clarity через visit od elderly neighbor, pani Helena, którą was diagnosed z respiratory problems. Pan Janie, doktor powiedział, że air quality around your house jest significantly better niż rest naszej village, powiedziała. Could you pomóc mi adapt similar system dla my home? This personal request, reminded John,
o real human impact jego innovations. Technology just meaningful, tylko когда помогает real people improve their lives, realized. International recognition just nice, ale helping neighbors just more important. He started developing simplified versions swojego system specifically dla older homes W village. Not everyone needs complete living wall house, and explain. Sometimes small improvements może make big difference dla health I comfort. Working z local contractor, Jan created modular system którą could be added to existing homes without major renovations. First installation was completed na dom pani Helena w December. Results były immediate. Improved air quality, reduced heating costs, enhanced aesthetic appeal. This just perfect example how innovation może serve local community, observed John. Word spread quickly через village, several neighbors requested similar installations. Local contractor było happy to expand services, creating small no viable business around Jan's technology. Danish offer remained na table, ale Jan was increasingly convinced że his future leżał w Poland. I can make bigger impact by developing sustainable housing solutions dla Polish conditions, decided. What works w expensive Copenhagen może nie be appropriate dla średnio Polish village. Christmas season przyniosło final confirmation jego decision. Local children performed nativity play incorporating theme environmental stewardship inspired przez Jan's house. When local culture embraces your innovations, you know you're making real difference. Reflected. January 2021 brought formal announcement Jan's decision. I'm staying v Poland do develop sustainable housing technology adapted dla Central European conditions, declared W interview dla national newspaper. International opportunities są tempting, ale my responsibility just the community która supported my experiments. Danish firm was disappointed, ale respectful decision. We understand Pan Kowalski's commitment to jego homeland, commented Eric Anderson. Perhaps we can arrange consulting relationship dla specific projects. This maintained international connections while allowing Jan do focus na local rozvicie. Regional government responded positively to Jan's commitment. We're prepared to support research Development Center w Zakościele, announced Marshal Województwa. Pan Kowalski demonstrated how Polish innovations może compete internationally while serving local needs. University of Warsaw also offered modified arrangement. Pan może be visiting professor while maintaining residence with your village, proposed rector. Best of both worlds, academic affiliation without relocation. This compromise satisfied Jan's desired educational involvement. By spring 2021, Jan was established KO leading expert na Polish sustainable housing, consulted by architects and engineers across country. His village had become unofficial center dla bioarchitecture research, attracting students and professionals eager to learn from his practiczny experience. Sometimes staying gdzie you belong is more ważne than pursuing distant opportunities, reflected Jan. Real innovation proisходит when you understand deeply community potrzebności. He work systematically to address them. Marta supported decisions completely. Our home became laboratory dla sustainable living, observed. More important than fame abo fortune, knowledge that our work pomagает people live better while protecting environment. Jesień 2021 roku przyniosła najważniejszą walidację projektu Jana, pierwszą naprawdę ekstremalną próbę pogodową. Październikowe burze i intensywne deszcze, które zalały większość regionu, były idealnym testem dla systemu żywych ścian. Podczas gdy sąsiedzi borykali się z podtopieniami piwnic i problemami z odwadnianiem, dom Jana zachował się jak gigantyczna gąbka. Podczas 3-dniowej ulewy nasza piwnica pozostała sucha, a woda nie spływała z żywych ścian na chodnik, relacjonowała Marta, obserwująca zachowanie systemu z okna kuchni. To było jak obserwowanie cudu inżynieryjnego w akcji. System korzeniowy roślin absorbował i magazynował ogromne ilości wody, która następnie była wykorzystywana podczas suchszych okresów.
Pan Józef, sąsiad, który wcześniej był najbardziej sceptyczny wobec projektu, przyszedł do Jana z prośbą o pomoc. Panie Janie, moja piwnica jest zalana po 3. raz w tym roku. Powiedział z rezygnacją. Czy mógłby mi pan pomóc zainstalować chociaż część pana systemu? To była pierwsza oficjalna prośba o adaptację technologii Jana na sąsiednim domu. Jan nie wahał się ani chwili. Panie Józefie, chętnie pomogę, ale zacznijmy od małej sekcji testowej, żeby pan mógł zobaczyć, jak to działa. Razem zaprojektowali skromny system zielonej ściany na południowej stronie domu pana Józefa. Tylko 20 metrów kwadratowych, ale wystarczająco dużo, żeby zademonstrować podstawowe korzyści. Instalacja u pana Józefa trwała tylko tydzień, ale efekty były natychmiastowe. Nie mogę uwierzyć, że ta ściana już wygląda inaczej, komentował mieszkaniec, patrząc na swoją świeżo zainstalowaną zieloną ścianę. A już czuję różnicę w temperaturze w pokoju za tą ścianą. Jan wyjaśnił, że to dopiero początek. Pełne korzyści będą widoczne po całym cyklu rocznym. W listopadzie Zakościele zostało oficjalnie uznane za wioskę przyszłości przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Minister osobiście odwiedził dom Jana, aby zobaczyć technologię, która stała się symbolem polskiej innowacyjności w zrównoważonym budownictwie. Pan Kowalski pokazał, że zwykli obywatele mogą być pionierami zmian środowiskowych, powiedział minister podczas ceremonii. Oficjalne uznanie przyniosło także finansowanie rządowe na rozwój technologii. Otrzymaliśmy grant na rozwój standardowych modułów systemu żywych ścian, ogłosił Jan podczas spotkania z lokalnymi mediami. To pozwoli nam oferować rozwiązania dostosowane do różnych budżetów i potrzeb. Projekt zakładał utworzenie 3 wariantów: podstawowego, standardowego i premium. Grudzień przyniósł fascynujące odkrycie dotyczące wpływu systemu na lokalną przyrodę. Dr Anna Kowalczyk, ornitolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przeprowadziła studium dotyczące ptaków w okolicy domu Jana. Różnorodność gatunków ptaków wzrosła o 40% w promieniu 500 metrów od domu z żywymi ścianami, raportowała. To pokazuje, że nasz dom tworzy mikrosystem ekologiczny, cieszył się Jan. Nie tylko oszczędzamy energię i poprawiamy jakość powietrza, ale także wspieramy lokalną bioróżnorodność. I dr Kowalczyk zaproponowała dalsze badania nad wpływem zielonych ścian na lokalną faunę i florę. Święta Bożego Narodzenia 2021 roku były wyjątkowe dla rodziny Kowalskich. Po raz pierwszy od rozpoczęcia projektu nie musieli się martwić o wysokie rachunki za ogrzewanie. Nasze koszty energii w grudniu były niższe niż u sąsiadów w sierpniu. Śmiała się Marta, pokazując rachunki. To jest najbardziej praktyczny prezent gwiazdkowy, jaki mogłam dostać. Anna i Paweł spędzili święta w domu rodzinnym, dokumentując 3. rok funkcjonowania systemu. Tato, twój dom wygląda teraz jak naturalny element krajobrazu, zauważyła Anna. Gdybym nie wiedziała, że to jest budynek, mogłabym pomyśleć, że to naturalny pagórek pokryty roślinnością. Sylwester przyniósł refleksję nad osiągnięciami minionego roku. Jan stał na tarasie swojego domu, patrzą na żywe ściany pokryte lekką warstwą śniegu, błyszczące w świetle fajerwerków. 3 lata temu sąsiedzi myśleli, że oszalałem, mówił do Marty. Dziś mój dom jest wzorem dla całej Polski. Nowy rok 2022 rozpoczął się od niespodziewanego telefonu z Japonii. Japoński architekt, profesor Hiroshi Tanaka z Tokyo University of Technology, chciał zaprosić Jana do współpracy przy projekcie Eco Village dla ofiar tsunami. Pana technologia mogłaby pomóc w odbudowie społeczności dotkniętych katastrofami naturalnymi, tłumaczył przez tłumacza. Propozycja była ekscytująca, ale Jan zdecydował się na ostrożne podejście. Najpierw musimy zakończyć dokumentację naszych polskich doświadczeń, powiedział. Japonia to inny klimat, inna kultura budowlana. Nie możemy po prostu skopiować naszego systemu bez odpowiedniej adaptacji. Styczeń przyniósł również First Inquiry od dewelopera z Warszawy, który chciał wykorzystać technologię Jana w luksusowym osiedlu mieszkaniowym. Mówią o 500 domach z systemami żywych ścian, relacjonował Jan Marcie. To byłaby pierwsza masa implementacja naszej technologii.
Czy jesteśmy gotowi na tak dużą skalę? Martwiła się Marta. Co jeśli coś pójdzie nie tak? Jan uspokajał żonę. Dlatego zaczynamy od pilotażowego projektu z 10 domami. Musimy uczciwie przetestować skalabilność, zanim przejdziemy do większych projektów. Koniec stycznia przyniósł oficjalne zaproszenie do udziału w European Green Building Conference w Amsterdamie. Pana prelekcja o Living Walls Revolution będzie jednym z głównych wydarzeń konferencji, napisał organizator. Jan miał przedstawić swoje doświadczenia przed 2000 architektów i inżynierów z całej Europy. To jest szansa na pokazanie światu, że polska innowacyjność może konkurować z najlepszymi. Cieszył się Jan. Ale najważniejsze, że możemy inspirować innych do myślenia o budynkach jako o żywych systemach, a nie martwych strukturach. Luty 2022 roku przyniósł przełomowy moment w karierze Jana. Jego prezentacja na European Green Building Conference w Amsterdamie odbiła się szerokim echem w międzynarodowej społeczności architektów. Polish engineer revolutionizes green architecture, napisał prestiżowy magazyn Architectural Digest, publikując 6-stronicowy artykuł o domu Jana z profesjonalnymi zdjęciami i szczegółowym opisem technologii. Gdy stałem na podium przed 2000 architektów z całego świata, opowiadając o tym, jak trawę można zamienić w system klimatyzacji, czułem się jak ambasador polskiej innowacyjności, wspominał Jan po powrocie z Amsterdamu. Reakcja była niesamowita. Spontaniczne brawa i kolejka chętnych do rozmowy po prezentacji. Najbardziej znaczący był interes wyrażony przez Nordic Building Institute z Norwegii. Chcemy przetestować pana system w klimacie arktycznym, zaproponował dyrektor Instytutu dr Lars Eriksson. Jeśli żywe ściany sprawdzą się w warunkach norweskich, będziemy wiedzieć, że technologia jest uniwersalna. Tymczasem w Polsce ruszyła produkcja pierwszych komercyjnych modułów systemu Jana. Local Manufacturer, firma Ekoskiany z Krakowa, otrzymała licencję na produkcję standardowych elementów. To jest początek industrializacji mojego pomysłu, komentował Jan, oglądając pierwszą linię produkcyjną. Marta była początkowo zdenerwowana tempem zmian. Czasami mam wrażenie, że żyjemy w centrum huraganu, mówiła, patrząc na cotygodniowe wizyty dziennikarzy, architektów i potencjalnych klientów. Nasz dom stał się publiczną instytucją. Jan rozumiał jej obawy, ale był przekonany, że to konieczny etap rozwoju technologii. Marzec przyniósł pierwszą międzynarodową implementację, willę w Holandii z systemem opartym na projekcie Jana. Holenderski architekt Peter van der Berg adaptował technologię do lokalnych warunków klimatycznych i przepisów budowlanych. Seeing my concept realized in different country było incredibly fulfilling, przyznał Jan. Równocześnie rozpoczęły się prace nad pierwszym polskim osiedlem z żywymi ścianami. Deweloper Greentown wybrał lokalizację pod Warszawą na pilot project składający się z 50 domów jednorodzinnych. Każdy dom będzie miał dostosowany system żywych ścian, tłumaczył project manager. April przyniosła unexpected challenge, competition. German company BioWand Solutions rozpoczęła produkcję własnej wersji Living Wall Systems, claiming to improve upon Jan's original design. Competition jest natural w business. Philosophical, odpowiadał Jan. Important thing jest, że koncept Living Walls się rozprzestrzenia. Ale Jan nie zamierzał siedzieć bezczynnie. Rozpoczął pracę nad Next Generation swojej technologii, systemy żywych ścian zintegrowani z renewable energy sources. Kombinacja solar panels z vertical gardens może stworzyć completely self-sufficient building envelope, explain enthusiastically. May brought validation owed unexpected source, local health authorities. Regional Health Department published study pokazujący significant improvement of air quality w Zakościelach since implementation Jan's living walls. Particulate matter reduced by 23%, allergen levels down 31%. Reported study. To prove, że nasze innovations mają real impact na public health, emfasyzował Jan during interviews national television. Living walls są nie tylko o energy savings, they're o creating healthier communities.
This health angle opened new markets for hospitals, schools, care facilities. June 2022 marked drugi anniversary Jan's house completion. Effects były remarkable. System had matured into fully integrated ecosystem. Plant communities have evolved. Root systems sprawiedliwie optimized. Microclimate jest stable, obserwował Jan. House truly stał living organism. Dr Katarzyna Nowak published comprehensive study documenting all aspects system performance over 2-year period. This most detailed analysis sustainable residential technology ever conducted of Poland, claimed. Results showed even better performance than initially predicted. Summer brought international delegatia, a Japanese government, studying Jan's system for post-disaster housing reconstruction. Sustainable, resilient, affordable, exactly what we need DLA communities rebuilding after natural disasters, commented delegation leader. Working on solutions for disaster recovery adds completely nowe dimension to our work, reflected Jan. Technology not just o comfort savings, może być o survival resilience. This perspective influenced his approach to future developments. August, uprowadził major milestone, 100th installation Jan's living wall system. Od experimental house в small village to 100 implementations across Poland, incredible journey, celebrated Jan. Each installation was documented, creating comprehensive database of performance of different conditions. Local school organized special ceremony honoring Jan's contributions. Pan Kowalski showed us, że innovation może pochodzić od anywhere, даже small village, powiedział principal podczas ceremonii. Children presented Jan z handmade model jego house, complete z miniature living walls. September przyniosło inquiry od United Nations Development Program o using Jan's technology for refugee camps. Sustainable healthy housing for displaced populations, exactly what UNDP seeks, explained representative. This humanitarian application was most meaningful recognition Jan had received. When your technical innovation może pomóc people of most vulnerable situations, that's when you know you've created something truly valuable, reflected Jan. Discussion of humanitarian applications influenced his decision to create non-profit foundation dedicated to developing affordable, sustainable housing solutions. Koniec summer found Jan planning major expansion research center. We need facility-capable testing systems under controlled conditions training next-generation sustainable building specialists, announced. Regional government committed funding for expanded laboratory educational facilities. Jesień 2022 roku oznaczała moment prawdziwego triumfu dla Jana i jego rewolucyjnego podejścia do budownictwa. Trzecia jesień dla jego żywych ścian przyniosła spektakularny displej jesiennych barw. Burgundy, złoto, miedziany i głęboka zieleń tworzyły living mural, który przyciągał fotografów z całej Polski. Nasz dom stał się dziełem sztuki, które zmienia się z każdą porą roku. Zachwycała się Marta. Ale to nie była tylko aesthetic triumph. Monitoring data pokazywały, że system osiągnął optimal efficiency po 3 latach dojrzewania. Rośliny wykształciły kompleksowy ekosystem, korzenie penetrowały całą strukturę, a mikroklima wokół domu stała się wyjątkowo stable. Raportował Jan podczas swojej prelekcji na Technical University w Warszawie. Najbardziej znaczący był moment, gdy pierwsi sąsiedzi zaczęli prosić o instalację podobnych systemów na swoich domach. Pan Józef, który 3 lata wcześniej był najbardziej sceptyczny, teraz chciał rozszerzyć swoją niewielką zieloną ścianę na cały dom. Panie Janie, moje rachunki za energię spadły o połowę tylko dzięki tej małej sekcji, przyznawał. Chcę całkowicie przejść na pana system. Październik przyniósł oficjalny recognition od European Union. Jan otrzymał EU Innovation Award za Outstanding Contribution to Sustainable Building Technology. Ceremonia w Brukseli była attended by ministers z wszystkich państw członkowskich. Pan Kowalski przedstawia Exactly Type Grassroots Innovation EU chce wspierać, powiedział Commissioner for Environment. Award przyjście z substantial funding dla further research i development. 500
Zero Euro Grant pozwoli nam Expand Research Center i rozpocząć training programs dla architects i engineers z całej Europy, ogłosił Jan z excitement. To był moment, gdy jego Village Experiment stał international movement. November brought unexpected visitor. Młody architekt z Nigeria, który przyleciał specifically to learn o living wall technology. W Afryce mamy similar traditional building techniques, no never applied to modern residential construction, tłumaczył Kwame Asante. I want adapt your system dla tropical climates. Jan był fascinated possibilities, adaptating his technology dla different climates i kultur. Same basic principles, integration z przyrodą, energy efficiency, healthy environment, ale implementation może być completely different w różnych regionach. Obsłużdał z Kwame during week-long visit. December marking third anniversary project, Jan organizował major conference w Zakościelach. Living architecture from experiment to movement привлек architectów, engineers, government officials и researchers z over 20 countries. Village of 800 residents hosted 500 international guests. Nikada nie imagined mała wioska would become international center dla sustainable architecture, komentował local mayor. Hotels w nearby towns byli fully booked, local restaurants expanded services, i residents organized homestays dla visitors. Jan's experiment had transformed entire local economy. In a documented conference dla major architectural publications. Tato, your work inspired global movement, powiedziała z Pride. Speakers z Japan, Brazil, Kenya, Sverige. Wszyscy discussing adaptations, your basic concept. Her documentation style standard reference dla international living wall movement. Conference concluded Zakościele Declaration, international commitment to promoting bio-integrated architecture. We pledge to advance development sustainable building technologies, show integrate natural systems as human habitation. Czytał formal declaration, signed by representatives z 15 countries. January 2023 przyniosło major commercial breakthrough. Chain supermarket of Freshmart commissioned Jan's team to design living wall systems dla 50 locations across Poland. Large-scale commercial implementation will prove scalability, explained project coordinator. Commercial applications требовали significant adaptation original design. Supermarkets have different requirements: heavy foot traffic, specific loading conditions, maintenance accessibility. Outline challenges. But Jan's team developed modular solutions addressing commercial needs. February marked completion, Pervoho, fully sustainable neighborhood, using Jan's technology. Eco-Village Warszawa featured 50 homes, każdy z customized living wall systems. This proving that sustainable communities są viable and marketable. Commented developer. Residents Eco-Village reported extraordinary satisfaction levels. Living's days feels like being connected to nature, даже в urban environment, testified resident. Air quality exceptional, energy costs minimal, aesthetic experience changes every day. March przyniosło inquiry od major university o creating degree program of bioarchitecture. We want to establish first academic program dedicated to living building technology, proposed Dean of Architecture School. Jan agreed to serve visiting professor and curriculum advisor. Academic recognition was particularly satisfying. Odd Village Experiment, do University Curriculum. Incredible validation show practical innovation może influence theoretical understanding, reflected Jan. Student enrollment la new program exceeded capacity first semester. Spring 2023 marked 5th year since Jan natural his experiment. System had matured into fully stable ecosystem. Plants established complex relationships, soil microbiome optimized for local conditions, structural integration complete, documented comprehensive analysis. Performance data были remarkable: 73% reduction heating costs, 91% reduction cooling costs, 45% improvement indoor air quality, 67% reduction stormwater runoff. Numbers show biointegrated buildings outperform conventional construction of every measurable way.
concluded Jan. But for Jan, most ważna recognition came od his wife. Janku, I must admit, 3 years ago thought you byli crazy. No now I understand you byli visionary, powiedziała Marta during quiet moment. Our home stal symbol toho, що possible, когда humans work with przyrody instead protiv her. Looking toward future, Jan był already planning next innovations. We proved living walls work brilliantly. Now I want to explore living roofs, bio-integrated foundations, даже living insulation systems. Outline ambitious plans. Goal he create buildings że są truly alive, growing, adapting, evolving z their environment. Lato 2023 roku przyniosło moment, którego Jan nigdy nie zapomni do końca życia. Po 4 latach od rozpoczęcia swojego szalonego eksperymentu stał na podium Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, prezentując swoją technologię jako oficjalną rekomendację UE dla Sustainable Building Standards. Ladies and gentlemen, today polski engineer shows us future residential construction. Prowadził go przewodniczący Komisji Środowiska. Gdy 4 lata temu nałożyłem pierwszą warstwę darni na fasadę mojego domu, sąsiedzi śmiali się i myśleli, że oszalałem. Rozpoczął Jan swoją prezentację, co wywołało uśmiechy na sali. Dziś ta sama technologia jest implementowana w 15 krajach i może rewolucjonizować sposób, w jaki Building Europa. Prezentacja była transmitowana live na channels w całej Europie, a Village za kościele organizował public viewing w Local Community Center. Całą wioskę oglądała naszego Jana w Parlamencie Europejskim, relacjonowała później Marta. Ludzie płakali z dumy, widząc jak miestny człowiek stał European Authority na Sustainable Architecture. Po prezentacji Jan został officially appointed jak EU Special Advisor na Sustainable Building Innovation. Position wkluczył substantial budget dla research i możliwość influence European Building Regulations. This just recognition nie tylko dla mnie, ale dla wsej Polish Innovation Capacity, komentował Jan dla polskich mediów. Sierpień przyniósł extraordinary milestone. 1000th installation Jana's Living Wall System worldwide. Celebration było organizado w zakościelach z przedstawicielami z każdej strony, gdzie systema była implemented. Od odnowo doma w małej wiosce do tysięcy implementacji na 3 kontynentach. Incredible journey, reflected Jan. Mayor of Zakościele oficjalnie declared sierpień Living Wall Month w cześć achievement. Tourism to village увеличил się na 300% since Jan zaczął swój experiment. Our economy transformed completely, reported local chamber of commerce. Jan's innovation przyniosła prosperity to entire region. September marked beginning Jan's sabbatical rock the architecture industry to focus na writing comprehensive guide to living wall technology. I want create definitive resource, że każdy architect, engineer albo homeowner może understand i implement these systems, explained. Book project był supported przez major publishers z Europe i America. Living Buildings, Integration Nature z Modern Architecture była scheduled dla publication odnowrimienna na 12 językach. Global demand dla tej informacji showed we much interest еще существует, commented publisher. October przyniosło unexpected honor, invitation to speak na United Nations Climate Summit w Dubai, building sector responsible dla 40% global carbon emissions, would argue Jan w jego presentation. Living walls i biointegrated architecture może dramatically reduce its impact. UN speech był watched przez million viewers worldwide. When small-scale innovation scales up to global movement, to możemy actually address climate changes, concluded Jan. His presentation received standing ovation of delegates z 195 countries. November brought personal milestone, graduation prvých students z bioarchitecture program Jan helped establish. These young people will carry living building concept forward, proudly observed Jan during ceremony. Several graduates już zapoczęli robotę na innovative projects of different countries. December 2023 marked 5th anniversary Jan's house completion
и celebration была поистине international event. Representatives со всех континентов прибыли до Закостеле для Global Living Architecture Symposium. Village population временно увеличилась из 800 до 3000 людей. Anna documented entire symposium для создания documentary film о transformation от single house experiment до worldwide movement. Tato's story показы how one person's vision может change entire industry, explained Anna behem interview. Film was подписан for distribution на educational channels worldwide. Symposium concluded с announcement Jan's Foundation for Sustainable Architecture endowed $5 million for funding of the EU и private donors. Foundation будет support research, education и implementation sustainable building technology, особенно в developing countries, announced Jan. Новый year 2024 начался с major personal recognition. Jan был named Person of the Year przez European Architecture Review. Polish engineer who revolutionized building industry через grassroots innovation. Red magazine cover, featuring photo Jan stoящий przed jego original house. But dla Jan, most nature recognition came od local community. During traditional New Year celebration w Zakościelach, residents presented Jan с handcrafted plaque читающий. For нашему neighbor, который показал world, что great innovations могут почти с малых places и biggest dreams. Young Fritz, now 16-year-old и already планирующий study sustainable architecture, spoke на behalf local children. Пан Kowalski учил нас, что если мы мыслим differently и work hard, мы можем change world around нас, said Emotion. Our village стал proof, что innovation может происходить anywhere. Marta reflected на incredible transformation их life. 4 years ago, John был просто мой husband с crazy ideas о covering house grass, laughed. Now он є international leader of sustainable architecture, но most importantly, он still same man, который believes в working с nature instead против ее. Глядя на future, Jan is already planning next generation innovations. Bio-integrated buildings are только beginning, enthusiastically обсуждает. I want to explore living infrastructure, roads show clean stormwater, bridges что capture carbon, entire cities show function как natural ecosystems. His original house continues serving как living laboratory, constantly monitored и documented. Data od 4 years operation proves что bio-integrated architecture не только feasible, но superior до conventional construction в практически every measure, concludes comprehensive study published in international architectural journals. Most importantly, Jan's example inspired worldwide movement come sustainable building practices. When neighbors initially laughed na thick layer od sod na facade, they couldn't imagine how this simple idea would help transform how humanity thinks of relationship между buildings in natural world, reflects Jan. Today, grass still grows no walls его house в Zakościelach, но теперь это не странный эксперимент. Это символ нового approach до architecture, что respects и integrates natural environment. Jan proved что sometimes most revolutionary ideas begin single person willing to try something everybody else considers impossible.